Etiopia. Byliśmy dotychczas w wielu miejscach, ale właśnie do Etiopii coś ciągnęło nas w ostatnim czasie najbardziej. Gdziekolwiek nie byliśmy, cokolwiek nie planowaliśmy, zawsze padało pytanie: może w końcu tam pojedziemy? Już sama nazwa kraju wywoływała dreszczyk emocji, a opinie tych, którzy tam już byli, przekonywały, że trzeba tam jechać, żeby doświadczyć egzotyki przez duże E. Wielokrotnie rezygnowaliśmy z decyzji o wyjeździe, bo pojawiały się obiektywne trudności, jak na przykład epidemie eboli, czy też nieustanne walki wewnętrzne, zamieszki pomiędzy plemionami, czy też napady rabunkowe, które zniechęcały do odwiedzenia tego kraju. W końcu jednak postanowiliśmy tam pojechać, a ponieważ kraj ten ponad trzykrotnie przekracza swoją powierzchnią Polskę, musieliśmy wybrać, czy będzie to pełna zabytków północ, gdzie jest Lalibela, święte miejsce etiopskiego kościoła ortodoksyjnego, do którego zmierzają liczne pielgrzymki chrześcijan, oraz Aksum, gdzie według historii w kościele Matki Bożej z Syjonu znajdują się tablice prawa i Arka Przymierza. Czy też może jednak południe, które kusi egzotyką i ludami południa. Żyją one swoim życiem od tysięcy lat niemal tak samo, jakby świat się nie zmieniał, gdzie biali turyści ciągle wywołują zainteresowanie. Może ze względu na to, że ciągle pojawiają się tam sporadycznie. W Etiopii mówi się kilkudziesięcioma językami i wieloma dialektami. Praktycznie każde plemię ma swój język i nie potrafi porozumiewać się inaczej. Największą grupę stanowią Oromo, ponad 50%. W szkołach dzieci i młodzież uczą się języka angielskiego, jednakże nauka w tym kraju nie jest obowiązkowa. O tym, czy dziecko będzie się uczyło, czy też nie, decydują rodzice. I niestety na wsiach nie chodzą one do szkoły, tylko pracują na gospodarstwie. Analfabetyzm obejmuje około 60% ludności. W Etiopii jest bardzo dużo dzieci, a przyrost naturalny jest obecnie jednym z największych na świecie. Na jedną rodzinę przypada średnio 6 dzieci. Blisko połowa Etiopczyków to dzieci do 14 roku życia, a średnia wieku to 18 lat. Stolicą Etiopii jest miasto Addis Abeba, malowniczo położone u stóp wulkanu Entoto. Na pierwszy rzut oka wygląda zachęcająco, ale setki taksówek, minibusów, tłok i kakofonia dźwięków psują te doznanie. Miasto jest ogromne, chaotyczne, pozbawione potrzebnej do życia infrastruktury. Ta obecnie powstaje dzięki napływowi chińskiego i tureckiego kapitału. Przypomina niestety ogromny slums, na tle którego powstają szkielety wieżowców. Kraj ten jednak to wyjątkowe miejsce, będące sekretem Afryki, jak mawiają niektórzy. Prastara legenda głosi, że właśnie tam znajdował się biblijny Eden. Tutaj też odnaleziono szczątki praczłowieka, Lucy. Etiopia już w IV wieku naszej ery przyjęła chrześcijaństwo i zachowała tę wiarę w niezmienionej postaci do dziś. Kościół etiopski kultywuje wiele zwyczajów charakterystycznych dla judaizmu. Między innymi nie jedzą wieprzowiny, dokonują obrzezania noworodków płci męskiej. Wierni również poszczą około 200 dni w roku, a mnisi nawet 280 dni. Etiopczycy są też przesądni. Noszą amulety, dzieciom nie strzygą na czubku głowy włosów, aby Bóg miał za co chwycić, gdy będzie zabierał je do nieba. Krzyże etiopskie, oprócz tego, że są symbolem religijnym, to mają dodatkowe znaczenie: moc uzdrawiania i przepędzania demonów. One bir Ferenzi wołają dzieci i wyciągają ręce. Takich dzieci widzimy podczas podróży tysiące. Każde z nich jest tak samo piękne, z ogromnymi oczami, czasami nadal pełnymi smutku i głodu. Nie potrafimy przejść obok takiego malucha obojętnie. Małe rączki chwytają nas co krok, wprawiając zakłopotanie. Chcemy dawać słodycze, prezenty, ale pilot tłumaczy, że tak nie można. Po krótkiej dyskusji, jak mądrze powinno się postąpić w takiej sytuacji, aby nie uczyć ich żebractwa, postanawiamy, aby prezenty przekazać do lokalnej szkoły. Zrobiliśmy to i było to niesamowite doświadczenie. Lekcje zostały oczywiście natychmiast przerwane naszą wizytą, a my mogliśmy zobaczyć szkołę i zrobić im kilka zdjęć.
Odwiedziliśmy kilka plemion południa, a każde z nich pozostawi w naszej pamięci niezapomniane wspomnienie. Podczas podróży towarzyszą nam dodatkowo lokalni piloci, tłumacze, a niejednokrotni strażnicy uzbrojeni w broń maszynową, aby strzec naszego bezpieczeństwa. W kraju, gdzie każdy, kogo na to stać, może mieć i nosić ze sobą broń, od maczet począwszy, a na karabinach KBK-AK skończywszy. Południe Etiopii zapamiętamy jako wędrówkę w czasie, tętniącą życiem lokalnych plemion, które kultywują swoją tradycję od lat. Wierzą w nadrzędną wartość plemienia, klanu i rodziny, jaką tworzą. Żyją razem, bo w większości tkwi ich siła. A siła potrzebna jest, by żyć w tym kraju, jakże innym niż to, czego doświadczamy na co dzień. Może Etiopia oprze się przed destrukcyjnym wpływem cywilizacji, tak jak opierała się w przeszłości przed kolonizacją. Może tutaj etiopski kościół ortodoksyjny, będący drugą kolebką chrześcijaństwa, będzie potrafił żyć z muzułmanami, tak jak zapewniał nas lokalny przewodnik będący chrześcijaninem, a którego ojciec jest muzułmaninem. Chcielibyśmy w to wierzyć, gdyby nie trwające tam walki pomiędzy Oromo i Amharami, gdzie poza walką o teren dochodzą właśnie napięcia na tle religijnym. Zmiany nadchodzą nieuchronnie. Neokolonializm puka do drzwi. Bogate kraje inwestują w miastach w nową infrastrukturę. Powstają spółki joint venture. Oczywiście plemiona zauważają nowego wroga, którym jest przemysł i nowoczesność. Branża turystyczna w tym kraju będzie się rozwijać i widać, że kraj ma duży potencjał, jeśli tylko będzie tam trochę bezpiecznie. Zapraszamy na nasz reportaż filmowy o plemionach południa. Anna i Zbysław. Odwiedziliśmy wysoko w górach wioskę zamieszkałą przez plemię Dordzy, które słynie z budowy szałasów o kształcie przypominającym głowę słonia. W takim szałasie mieszka cała rodzina wraz ze zwierzętami. Są one budowane z bambusowych tyczek i wyplatane z liści ensetu, tak zwanego fałszywego bananowca. Z tego drzewa pozyskuje się też pulpę do wyrobu chleba. Mieliśmy okazję wypiec ten chleb pod nadzorem kobiet z plemienia. Plemię to również słynie z produkcji lokalnego bimbru arraki. Wizyta w wiosce okazała się dla nas bardzo miłym wydarzeniem, a mieszkańcy śpiewali przy rytmach bębnów i wykonywali tradycyjne tańce.
południe kraju zamieszkują również Kondzy. Plemię to osiedla się na wzgórzach. Kultywuje tradycję rzeźbienia w drewnie statuetek, które niczym nagrobki upamiętniają zmarłych wojowników. Buduje ono warowne wioski, w których trzeba się poruszać specjalnymi kamiennymi korytarzami przypominającymi labirynt. Żyją w górach i są rolnikami. Stworzyli tarasowy system uprawy roli. Uprawiają m.in. banany, kawę, kukurydzę i tabak. Plemię Mursi zamieszkuje teren Parku Narodowego. Mursi są koczownikami. Nasz autokar pokonał wiele kilometrów dziurawej drogi, jadąc do wioski. Po drodze mijaliśmy wymalowanych mężczyzn i młodych chłopców biało-czerwoną farbą. Kobiety tego plemienia noszą w dolnych wargach oraz uszach malowane gliniane dyski. Są nagie do pasa, a na rękach i nogach noszą koraliki i bransolety. Golą sobie głowy, a ciała ich są zdobione licznymi bliznami. Dla Mursi blizny stanowią ważny element kultury i ozdabiają właścicieli. Majusehla nosikiliti mali yam Uthasayidli panudli omleti mali yam Nimbona nje Nimbone shintsha masuki mali yam Nimbona nje Nimbone fake ruchi mali yam Nimbone faka mapluki mali yam Nimbone kubi moti mali yam Nimbona nje Nimbone shintsha masuki mali yam Nimbona nje Nimbone muhle kanje imali yam Eshaya ma long distance imali yam Ehambe khuluma isingisi imali yam Nimbona nje Nimbone shintsha masuki imali yam Nimbona nje Nimbone dakwa njalo imali yam Manje usehla nosikiliti imali yam Uthasayidli panudli omleti imali yam Nimbona nje Nimbone shintsha masuki imali yam Imali yam, imali yam, imali yam Waze wangenza lolongithi Waze wangihlinzele mina mbike Waze wangihlukanisa nabangaka Waze wangikhothula waze wathatha nemali yam Imali yam
እሺ ከዚያ ሶዲያ ከተለያየን አንቺም ራስሽን እኔም ባልሆን. Plemię Desenecz nazywani są ludźmi delty, ponieważ ta społeczność żyje w delcie rzeki Omo. Wioska wyglądała bardzo skromnie, pomimo tego, że lud ten słynie z wiedzy, jak leczyć różne dolegliwości. Między innymi wytwarzają leki na malarię. Dziewczęta Desenecz w wieku 10-12 lat są poddawane obrzezaniu. Jeżeli tego nie zrobią, nie mogą wyjść za mąż, a ich ojciec nie otrzyma posagu. Po tym okropnym rytuale młoda kobieta dostaje od matki naszyjnik i ma prawo noszenia skórzanej spódniczki jako oznaki dorosłości. Wkrótce po tym wychodzi za mąż. ያለም ነገር ቢከፋን ምን ቢለንም ግን እንደምን ጊዜ እስኪክሰው ቸኩሎ መታገስ ቢያንሰው ይጨክናል ሰው። ሆን ፍቅር ስሜቱ ቀልብ ያሳጣን ጸጸቱ ወዳጅ ስናይ በተስፋ ስታራቂስ ቢጠፋ ሆን ፍቅር ስሜቱ ቀልብ ያሳጣን ጸጸቱ ወዳጅ ስናይ በተስፋ ስታራቂስ ቢጠፋ W dolinie rzeki Omo mieszkają również Hamerowie. Hamerki ubierają się z fantazją, a ich ciało ozdobione jest dziesiątkami bransolet i naszyjników wykonanych z muszli i korali. Noszą sukienki szyte ze skór, a włosy mają równo splecione warkoczyki i pokryte czerwoną papką z tłuszczem. U Hamerów uczestniczyliśmy w obrzędach święta inicjacji młodych mężczyzn. Zanim chłopak zostanie uznany za zdolnego do posiadania rodziny, żony, dzieci i własnego stada, musi przejść pomyślnie rytuał skoków przez byka. Polega on na kilkukrotnym przebiegnięciu po grzbietach bydła, nie może upaść i biega kilka razy tam i z powrotem, dopóki ojciec nie uzna, że wystarczy. Istotną rolę w tym rytuale odgrywają kobiety. Siostry i krewne chłopaka dobrowolnie poddają się biczowaniu, co ma być wyrazem lojalności i miłości do brata. Kobiety nie krzyczą i znoszą ból z kamiennymi twarzami. Otwarte rany, smarowane tłuszczem, tworzą rozległe blizny i to właśnie one są powodem do dumy i właściciela. Za wybrankę mężczyzna płaci bydłem. Rodzina panny młodej otrzymuje 20 krów lub 20 kóz.
Reżyseria Anna. Materiał filmowy Anna. Zdjęcia Zbysław. Montaż Zbysław. Czytał Zbysław. Specjalne podziękowania dla Oskara i dla Fruta. Special thanks for Oscar and Fruit. Muzyka. Dziękujemy za uwagę. Listopad 2019.